Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Dobra, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego większość strategii zawodzi i moim zdaniem jest to problem, z którym mierzy się chyba każdy trader, przynajmniej na początku swojej drogi, ponieważ szuka złotego grala, którego nie ma na rynku. Ja zamiast skupić się na tym, żeby obserwować wykresy, badać je we własnym zakresie i jakby stworzyć coś swojego opartego o modele innych ludzi. To jest bardzo ważne, co teraz powiem. To, co działa u mnie czy u kogoś, niekoniecznie zadziała u Was. I to jest bardzo ważne, żeby się na tym skupić i to zrozumieć. Ponieważ bardzo dużo ludzi uczy się jakiejś strategii ICT, czy różnych płatnych kursów i tak dalej. Pomijając to, że jak ludzie traderzy szkolą na rynku, no to w większości przypadków sami nie zarabiają. Jest to sprawdzone i jestem o tym przekonany. Od 10 lat jestem na tym rynku i jedno co zauważyłem to właśnie to, że nie da się przekazać 1 do 1 swojej strategii komuś. Oczywiście mogę nauczyć dużo rzeczy, jeżeli chodzi o wykresy, ale każdy z nas jest jakby jednostką indywidualną. Każdy z nas ma jakieś swoje predyspozycje, jeżeli chodzi o głowę, tak, psychologiczne i tak dalej, różne sytuacje w życiu, różny też czas, który może być poświęcony na tą giełdę, czy to będą sesje poranne, czy to będą sesje popołudniowe, otwarcie Ameryki i tak dalej, czy to będzie w ogóle rozegranie Power Hour, czyli dopiero o 21 ktoś może siąść na wykresy. No i teraz jaki będzie sens stosowania strategii, na przykład kiedy ja rozgrywam głównie Amerykę, stosowanie ich wieczorem, kiedy ten wolumen jest mniejszy, kiedy ruchy są bardziej szarpane. Moim zdaniem ktoś może przełożyć to wszystko, czego ja uczę, ale stworzyć z tego swój model, który będzie wykorzystywany w godzinach wieczornych. Dobry przykład jest ze strategią ICT. Zobaczcie, ile ludzi zarabia tak naprawdę ICT. Ilu ludzi znacie z internetu, którzy zarabiają z tą strategią. Na tyle milionów subskrypcji, co tam jest, nie wiem, nie śledzę tego gościa, natomiast słyszałem, że tam jest ponad bańka, czy nawet 2 bańki, no to dlaczego jest tylko kilku zyskownych traderów tą strategią? Bo właśnie ci traderzy potrafili zebrać coś od tego gościa, chociaż on nie wymyślił nic nowego, są to po prostu nowe słowa na stare rzeczy, natomiast potrafili jakby ułożyć swój model pod to, czego się dowiedzieli od kogoś. Swój model rozegrania. I to jest ważne, żeby nie rozgrywać 1 do 1, tylko ułożyć coś pod swoją psychologię. I właśnie w tym jest problem, jeżeli ktoś przekazuje strategię, wszyscy ci szkoleniowcy i tak dalej, to ciężko przełożyć te wszystkie pojęcia, te wszystkie zagadnienia, a przede wszystkim to, co jest nie do przełożenia moim zdaniem, to myślenie danej osoby. Czyli moje myślenie na temat rynku, moje myślenie na temat tego, co widzę, ponieważ jak ja widzę na przykład wzrosty, to ktoś może widzieć shorty. To nie znaczy, że ja mam rację zawsze, natomiast nawet jak nie mam racji, to potrafię szybko zmienić zdanie i odwrócić kierunek albo odwrócić w ogóle losy mojego dnia w tradingu. Czyli na przykład mogę wyjść ze straty w zysk, co niektórym się może nie udać, ponieważ ja mam do tego predyspozycję i budowałem to latami, żeby zrozumieć, jak działa moja psychologia i kiedy mogę się odwrócić, kiedy zamknąć pozycję. Bardzo mało traderów potrafi, moim zdaniem, zamknąć pozycję też z palca, ponieważ ciężko jest przyznać się do błędu i nagle od tak zamknąć sobie pozycję albo zmienić kierunek, bo jednak jeżeli macie jakiś trend, przywiązujecie się do tego trendu, budujecie sobie takie przekonania na temat tego, co zrobi rynek, to w momencie, kiedy ten rynek robi coś odwrotnego do waszego myślenia, jest to dla was niepojęte i nie potraficie się z tym pogodzić po prostu. A chodzi o to, żeby właśnie zmienić myślenie. Nawet jeżeli macie jakąś stratę, zamknąć ją po prostu. Jeżeli nadchodzi ten moment, to zamknąć, nie kisić tego, tylko to zamknąć, wyjść, przewietrzyć się, przemyśleć i wrócić świeżym. Nie odgrywać się na rynku. Natomiast to już są kwestie bardziej na takie błędy w tradingu, o których też będę nagrywał. Pamiętajcie o tym również, że trading jest jakby grą 1 na 1, tak? Jesteście sami ze sobą, ze swoimi emocjami, a po drugiej stronie są ludzie, tacy jak my, traderzy, którzy chcą wam zabrać pieniądze w każdej chwili. I wy musicie odwrócić tą sytuację, czyli robić odwrotnie do wszystkich.
Ja nie mówię, że jak rynek rośnie, że macie od razu shortować, czyli to odwrotnie do wszystkich, bo tak to nie działa. Natomiast musicie przestać myśleć jak wszyscy zbiorowo, musicie zacząć myśleć jak jednostki indywidualne. A żeby to zrobić, należy stworzyć własną strategię bez żadnych przekonań na temat rynku, tylko handlujecie to, co widzicie w danej chwili. Jeżeli się pomyliście, zamykacie pozycję, ewentualnie odwracacie tą pozycję, bo na rynku jest zbyt dużo losowych zdarzeń, które mogą odwrócić losy danego dnia. Podam wam przykład. Wychodzi danego dnia taki Trump. Nie wiecie, co powie, albo Powell. To może odwrócić całkiem w ogóle rynek na tydzień, na 2, na miesiąc, albo w ogóle odwrócić trend. I wy o tym nie wiecie. I co wtedy na przykład w przywiązywaniu się do trendu? Że macie zbudowany trend od W1, D1, H4, H1, wszystko rośnie pięknie w górę. Ale przychodzi taki Trump, jeb wszystko w dół. Dobra, jest jedna H1, myślicie sobie korekta, otwieracie longi, nie? No dobra, strata. Dalej rynek leci w dół, okej. Macie przekonanie, że będzie rosło, tak? Bo macie trend z W1, D1 i tak dalej. Macie przekonanie, dobra, jest jakieś fajne miejsce, bierzecie longi, jeb, kolejna strata. Kurde, no 2 straty, no dobra, teraz pewnie wejdzie, nie? Znowu jest jakiś mocniejszy spadek, ale ta D1 już jest tak duża, że no kurde, teraz na pewno będzie rosło. Wchodzicie kolejny raz, nie? Szukacie znowu longów, a to tylko dlatego, że macie zbudowane w głowie przekonania na temat trendu, na temat longów, a nie patrzycie na to, co się w danej chwili dzieje na wykresie i jak pod to reagować. A na tych shortach, oczywiście wymyślonych przeze mnie teraz, byście zarobili bardzo dużo. Ale wy czekacie na te longi i rozgrywacie te longi. Jeżeli mowa o perspektywie daily, tak? Czyli day tradingu. A w daily nie chodzi o to, żeby rozgrywać sobie dany kierunek, który sobie tam umyśliliście, że będzie rosło, bo wy jesteście traderami i macie przekonanie na temat tego, że będzie rosło. Wcale nie musi rosnąć, tylko chodzi o to, żeby reagować na to, co się w danej chwili dzieje. Czyli jeżeli rynek się odwraca, robicie sobie scenariusz, jak ja mogę tutaj teraz zarobić na tym odwróconym rynku. Albo jak chociaż wejść w pozycję, żeby ją zabezpieczyć, ewentualnie coś na tym zarobić. Albo może wejdę 1/4 pozycji, a nie 100% pozycji, czyli 25% może otworzę. Niekoniecznie zawsze trzeba czekać na tą wymarzoną korektę i zgodnie z kierunkiem rozgrywać. O to mi chodzi, o indywidualne podejście właśnie, żebyście znaleźli swój sposób na rynek, a nie błądzili po tym rynku, bo znam osoby, które handlują od 20 lat, uczą się od 20 lat i dalej nie zarabiają. No jak to jest możliwe? Tyle wiedzy zebranej, tyle strategii, tyle kursów przerobionych. A to wcale nie chodzi o kursy, to chodzi o indywidualne podejście i zbudowanie tego swojego modelu, który będzie dla was działał. Nie dla mnie, nie dla nikogo, bo jak wasz model zadziała, to na 100% on nie zadziała u mnie. Dlatego w tym krótkim nagraniu chciałem wam wyjaśnić właśnie, żebyście zbudowali swoją strategię, żebyście patrzyli na rynek własnymi oczami. Znaczy nawet jak ja coś mówię, że to niekoniecznie jest prawda, ja mogę się pomylić, ale wy możecie w tej chwili mieć rację. I tak właśnie działa rynek. Przechodzi kapitał od jednego do drugiego. Więc życzę wam tego, żebyście zbudowali swoją strategię. Może ten model będzie oparty o moją strategię, o te poziomy, które ja rozgrywam. Może to będzie jakiś miks. Nieważne. Ważne, że to będzie wasze i będziecie się mogli pochwalić kiedyś, że to jest wasza strategia, autorskie podejście i na tym zarabiacie grube siano. Tego wam z całego serca życzę i w tym krótkim materiale to będzie wszystko. Nie dajcie się nabrać na jakieś kursy, nie dawajcie się na to całe gówno nabierać, które i tak nie działa. Starajcie się wymyślić coś swojego i życzę wam powodzenia. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym materiale.